Cześć, ja nazywam się Bartek Szyma i zapraszam Was do zapoznania się z materiałem, w którym będziemy zastanawiać się nad tym, jak wykorzystać sprzedaż w analizie finansowej. Zaczynamy. Zastanówmy się najpierw nad tym, czym jest w ogóle sprzedaż. Kiedy możemy powiedzieć z perspektywy księgowej, że doszło do sprzedaży? To jest ważna kwestia, ponieważ jak się okaże, nie każdy rodzaj, nie każdy moment, w którym sprzedajemy jakiś towar lub usługę naszemu klientowi, będzie mógł być zaklasyfikowany jako sprzedaż w sprawozdaniach finansowych. Więc sprzedaż to jest ten moment, w którym następuje dostarczenie towaru lub usługi. To jest bardzo ważne rozróżnienie, ponieważ dla przykładu spora część spółek gamingowych sprzedaje swoje towary i usługi lub usługi w momencie, kiedy jeszcze ich nie ma. Mowa tu oczywiście o preorderach. Przykładem jest oczywiście znany wszystkim CD Projekt, a więc spółka, która wypuściła nie tak dawno Cyberpunka. I w momencie, w którym dokonywała sprzedaży, ale jeszcze nie było tej gry wypuszczonej, jeszcze nie była dostępna, oczywiście nie można było tego traktować jako typowej sprzedaży, pomimo tego, że pieniądze wpływały do spółki. Więc dopiero wtedy, kiedy CD Projekt był w stanie dostarczyć tą grę kupującym, mógł rozpoznać przychody ze sprzedaży, więc to jest bardzo ważna kwestia, ważne, żeby o tym pamiętać. No i oczywiście kolejna rzecz, która jest istotna, jeżeli chodzi o sprzedaż. Sprzedaż to jest taki bardziej stabilny parametr biznesowy niż zysk. Zwykle przyjęło się, że analizujemy spółki pod względem ich zyskowności, natomiast sprzedaż jest również użytecznym narzędziem i dla przykładu Komisja Europejska wykorzystuje sprzedaż do mierzenia innowacyjności przedsiębiorstw. Robi się to w ten sposób, że Komisja bada, jaki procent sprzedaży poszczególne podmioty w Unii Europejskiej przeznaczają na badania i rozwój. Więc nie mierzymy tego jako procent zysku, który jest przekazywany na badania i rozwój, tylko mierzymy tą innowacyjność procentem sprzedaży, które przedsiębiorstwa przekazują, czy które wydają na badania i rozwój. Mając to na uwadze, mając te dwie ważne kwestie na uwadze, możemy powiedzieć, że sprzedaż jest wartościowym parametrem, jest wartościową informacją, jaką możemy mieć o spółce, w związku z czym nie będzie pewnie w ogóle dziwne, że istnieją wskaźniki, które pozwalają właśnie prognozować wyniki spółki, czy prognozować cenę i przychody spółki na podstawie sprzedaży. Pierwszym i chyba najbardziej popularnym wskaźnikiem, jaki możemy mieć dostępny, to jest wskaźnik cena do sprzedaży, albo z angielskiego price to sales, wskaźnik P do S. Jest to wskaźnik, który odpowiada na pytanie, ile dolarów zapłacimy za $1 sprzedaży spółki. Ten wskaźnik będzie wykorzystywany w dwóch przypadkach, znaczy przynajmniej ja go wykorzystuję w dwóch przypadkach, jeżeli chodzi o analizę spółki. Pierwszym przypadkiem jest sytuacja, w której podmiot, który oceniam, jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. To jest na przykład startup albo przedsiębiorstwo, które jeszcze nie wykazuje zysków netto i wtedy najlepszym narzędziem, jakie mam do analizy tego podmiotu, jest właśnie sprzedaż. Więc wykorzystuję wskaźnik price to sales. Druga możliwość, którą możemy wykorzystać, do której możemy wykorzystać wskaźnik cena do sprzedaży, to jest porównanie spółek pomiędzy sobą i najczęściej robimy to w tej samej branży. Zaraz przejdę do przykładów praktycznych. Mam dosłownie 4 czy 5 slajdów teoretycznych i za chwilę przejdziemy do praktyki. Więc price to sales to jest wskaźnik, który dzieli kapitalizację rynkową przez przychody ze sprzedaży, albo w innym kontekście możemy powiedzieć, że dzielimy cenę akcji przez przychody na akcję. Drugim istotnym wskaźnikiem, który będziemy wykorzystywać, jest marża zysku netto i tak naprawdę ten wskaźnik odpowiada nam na 3 pytania, czy możemy go interpretować na 3 sposoby. Właściwie wszystkie prowadzą do tego samego, ale powiedzmy, że to są 3 różne możliwości rozumienia tego wskaźnika. Pierwszy to jest, jaki procent sprzedaży kończy jako zysk netto, czyli ile procent sprzedaży zamieniliśmy ostatecznie w zysk netto. Druga interpretacja to jest, o ile procent cena sprzedaży przekracza koszt wytworzenia. I trzecia, taka myślę najbardziej upatologiczna, czy taka najłatwiejsza do wykorzystania, ile centów z każdego dolara sprzedaży kończy jako zysk netto. Czyli jeżeli mam marżę zysku netto na poziomie 20%, to znaczy, że 20 centów z każdego dolara zostawiam sobie jako zysk netto. To jest mój zysk netto. No i marża zysku netto liczona jest jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży, no i oczywiście pomnożone razy 100%. Zysk operacyjny, czy właściwie marża zysku operacyjnego, bardzo podobna sytuacja jak w przypadku marży zysku netto, czyli jaki procent sprzedaży kończy jako zysk operacyjny, czyli jeszcze inaczej, ile centów z każdego dolara sprzedaży zamieniamy w zysk operacyjny. I na tych 3 wskaźnikach będziemy dzisiaj się koncentrować w kwestii czy w wersji praktycznej. Zysk operacyjny
to podobnie jak w poprzednim przykładzie jest, czy marża zysku operacyjnego, podobnie jak w poprzednim przykładzie, to jest zysk operacyjny podzielony przez przychody ze sprzedaży razy 100. Przejdźmy sobie do wyceny Palantir Technologies, natomiast jeszcze, jeżeli nie zasubskrybowałeś kanału, zachęcam Cię bardzo serdecznie do kliknięcia subskrybuj i kliknięcia ikonki dzwoneczka, dzięki czemu będziesz dostawać powiadomienia na temat nowych filmów. Przechodząc zatem do wersji praktycznej, możemy zastanowić się, jak możemy taką sytuację wykorzystać, czyli jak możemy tą sytuację ze sprzedażą wykorzystać w praktyce. Zanim przejdziemy do wskaźników, 3 przykłady spółek o różnych kontekstach sprzedażowych czy różnych sytuacjach związanych ze sprzedażą. Sprzedaż oczywiście może rosnąć i może spadać. To są 2 oczywiste przykłady. No, może również pozostawać bez zmian. To są 2 oczywiste oczywistości. Natomiast tak jak wspominałem wcześniej, będziemy mieli też sytuację, w której pomimo tego, że spółka coś sprzedaje, to nie może tego zaraportować jako sprzedaż. A więc pierwszy przykład, spółka, która ma rosnącą sprzedaż. Amazon, znany wszystkim sklep internetowy, tak, plus bardzo aktywny gigant technologiczny, który działa w chmurze. Od roku 2000 właściwie zwiększył sprzedaż o 2800%, 2800 000%, przepraszam, czyli zwiększył tą sprzedaż w po prostu kosmiczny sposób. No i w tym kontekście dość blado wyglądające IBM, czyli producent, no dawniej producent komputerów osobistych, natomiast teraz bardziej spółka, która próbuje się rozpychać również w chmurze, co średnio jej niestety wychodzi. No jak widać, w tym samym czasie ta spółka straciła 0,43% swojej sprzedaży, czyli jakby sprzedaż skurczyła się o 0,43%. Wydaje się niedużo, ale jeżeli sobie skrócimy okres do 10 lat, czyli ten czas, którym możemy się tym spółkom przeglądać do 10 lat, to okaże się, że sprzedaż Amazona urosła o 800%, natomiast sprzedaż International Business Machines, czyli IBM-a, spadła o 30%. No i ten pusty wykres w środku to jest spółka Virgin Galactic Holdings, czyli spółka, która zajmuje się, powiedzmy, turystyką kosmiczną. Jest to spółka brytyjskiego miliardera, która zajmuje się, czy jakby ma w swoich planach biznesowych wynoszenie ludzi samolotami do granicy kosmosu. Oczywiście w tej chwili powstają pewne wątpliwości i kłótnie między Blue Origin a Virgin Galactic, gdzie ten kosmos dokładnie, jak zdefiniować dokładnie ten punkt, w którym zaczyna się kosmos, ale to nie jest temat na dzisiejsze rozważania. W każdym razie Virgin Galactic sprzedało całkiem sporo biletów, natomiast jak widzicie od początku, czy jakby w długim terminie nie może wykazać tego jako sprzedaż, pomimo tego, że sprzedało już komuś bilety, obiecując, że usługa zostanie wykonana. To jest spółka na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dopiero świeżo udało im się wykonać jakieś loty testowe z założycielem na pokładzie, w związku z czym jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że cała ta sprzedaż, która była wykonywana lata wcześniej, będzie zaksięgowana w 2022 roku, jeżeli spółce uda się oczywiście wszystkich chętnych w tym czasie przewieźć. Dobrze, ale mieliśmy przejść do drugiej części, czyli price to sales. Zaczynamy porównywać wskaźniki, zaczynamy wykorzystywać wskaźniki do pewnych porównań, do wyciągania pewnych wniosków. Tak jak mówiliśmy, wskaźnik price to sales to jest wskaźnik, który określa nam, ile dolarów musimy zapłacić za $1 zysku spółki, więc możemy wykorzystać ten wskaźnik do tego, żeby porównać dwie spółki między sobą. Będziemy dzisiaj porównywać głównie na poziomie sprzedaży, nie będę innych parametrów tutaj pokazywał. Chodzi nam głównie o sprzedaż. Mamy dwie spółki w ujęciu 5-letnim, Activision Blizzard i Electronic Arts. No i widzimy, jak sprawują się te wskaźniki price to sales dla obu spółek. Widać wyraźnie, że są gdzieś na poziomie 6,8%, 6,7% obecnie, natomiast od roku 2020 Activision, czyli ta pomarańczowa czy taki łososiowy kolor, jest nieco droższy niż Electronic Arts i pod koniec roku 2021, czy właściwie niedawno to się zaczęło wyrównywać, czyli powróciły te wskaźniki do wcześniejszych poziomów, czyli historycznie poruszały się bardzo blisko siebie, natomiast 2020 rok zaczął być takim rokiem pewnej anomalii i Activision zaczął być dużo droższy niż Electronic Arts. Jakie wnioski z tego można wyciągnąć? No, mamy dwie możliwości, czyli albo kurs jednej ze spółek zachowywał się dużo gorzej niż drugiej, tak, czyli
Ten powrót oznaczałby, że albo Activision, że kurs Activision na przykład spadł, natomiast być może wzrosła sprzedaż. Możemy sobie to sprawdzić oczywiście. No i widzimy tutaj na wykresie zmianę ceny akcji od 2020 roku, czyli od tego momentu, gdzie Activision zaczęło być wyceniane dużo drożej na poziomie sprzedaży. No i widzimy, że kursy akcji zmieniły się o bardzo podobną wartość, czyli 28 i 25%. Activision urosło ciut więcej o 3 punkty procentowe wyżej niż Electronic Arts, ale obie spółki zachowały się bardzo podobnie. Natomiast zobaczmy, co się dzieje na poziomie sprzedaży. Sprzedaż Activisiona rośnie o prawie 40%, natomiast sprzedaż elektroników tylko o 6,1%. W związku z czym widać wyraźnie, że ta zmiana na poziomie wskaźnika jest wywołana głównie tym, że sprzedaż spółki czy sprzedaż Activisiona wzrosła znakomicie silniej niż sprzedaż elektroników. Tak więc widać, że nawet w momencie, w którym dochodzi do jakiejś anomalii, oczywiście to jest ciekawy moment do obserwowania jakiejś spółki, ale to niekoniecznie oznacza, że od razu mamy spółkę drogą lub tanią. Tutaj wymagane byłoby trochę więcej, trochę szersza analiza, natomiast można porównywać dwa podmioty i zastanawiać się, dlaczego doszło do pewnych sytuacji biznesowych i na podstawie tego spróbować podjąć jakąś decyzję. Inną rzeczą, o której mówiłem, to kwestie marży i tutaj widzimy, jak zachowywały się marże, zarówno marża zysku netto w tym górnym panelu i marża operacyjna w tym dolnym. Ogólnie widać, że elektronicy w ostatnich 5 latach raczej charakteryzowali się wyższymi marżami niż Activision, natomiast rok 2021 przyniósł im trochę gorsze wyniki. No i teraz ta marża jest na niekorzyść elektroników, za to na korzyść o 10, prawie 20 punktów procentowych Activision obecnie przewyższa elektroników. No natomiast co ciekawe, ta różnica na poziomie zysków operacyjnych, czy na poziomie marży zysku operacyjnego jest jeszcze wyższa na korzyść Activisiona. Oczywiście to jest moment, w którym warto by było zastanowić się, dlaczego tak się dzieje, czyli sama sprzedaż nam niekoniecznie coś mówi o tym, co się w spółce zadziało. To jest dla nas informacja, hej, warto byłoby zerknąć, dlaczego doszło do takiej dysproporcji. Tak? Warto byłoby zerknąć, co się wydarzyło takiego, że w tym roku pod koniec 2020 roku, że spółka zaczyna mieć coraz niższe marże, a jej konkurent te marże poprawia. To jest coś, co powinno nas zainteresować i to jest wskazanie, że w tym miejscu warto by się było zatrzymać i spróbować wgłębić w te sprawozdania. Natomiast marża będzie dla nas również interesującym aspektem, który ja sobie w przyszłości, czy może niekoniecznie w przyszłości, tylko za chwilę będę wykorzystywał do oceny, czy do próby wyceny spółki, jaką jest Palantir Technologies. Dzisiaj na tapetę wędruje spółka typowo wzrostowa. No i przyjrzymy się jej pod względem przychodów ze sprzedaży, spróbujemy ocenić właśnie wykorzystując sprzedaż. Więc w tym panelu widzimy cenę akcji spółki. Spółka zadebiutowała bardzo świeżo, bo na początku, w drugiej połowie 2020 roku. Widzimy cena akcji zmieniła się z około $10 do 24 obecnie. Sprzedaż wzrosła z około 900 milionów do 1,3 miliarda. No i oczywiście razem ze wzrostem ceny akcji podążyła wycena. Spółka na samym początku wyceniana była na około 15-16 miliardów dolarów. Obecnie warta jest prawie 47 miliardów. Natomiast spółka nie notuje zysku netto, czyli są same straty. Odkąd mamy dane, to widzimy, że spółka generuje dla akcjonariuszy straty, więc jest to typowy podmiot, który należałoby właśnie oceniać z perspektywy sprzedaży. Tutaj zyski nam nic nie powiedzą, ponieważ jak widzimy są po prostu ujemne. Możemy zerknąć jeszcze, jak wyglądały dynamiki tych parametrów biznesowych, natomiast nas najbardziej będzie w tej chwili interesowała sprzedaż. Widać, że kurs wzrósł o 152%, natomiast sprzedaż wzrosła o 47%, prawie 47,5% w ciągu mniej więcej roku. Do porównania, czy do jakiejś takiej wartości, którą będę mógł uznać za względnie modelową, wziąłem sobie Twittera. No i oczywiście Twitter to jest spółka również technologiczna, która w
od dłuższego czasu również, czy jakby dopiero niedawno zaczynały jakieś zyski wykazywać. Natomiast w takim kontekście długoterminowym, jeżeli sobie zerkniemy na maksymalny rozpiętość dat, jaką tutaj możemy dostać, Twitter też jest w miarę nowym podmiotem. Na giełdzie pojawił się w 2011 roku. No i widzimy, że obecnie wygląda to w ten sposób, że spółka notuje straty, czyli w chwili obecnej w roku 2020 mamy ujemny poziom zysku netto i możemy sobie to zmienić na wartości nominalne. W 2020 roku spółka notuje straty, tutaj mamy wartości mniejsze niż 0. No i oczywiście również w roku 2017 i do 2017 roku również były straty. Spółka dopiero od niedawna była w stanie rosnąć na poziomie zysku netto, czy jakby wykazać ten zysk netto może w ten sposób. Natomiast cena akcji wzrosła od debiutu z 44 do 62 dolarów. Teraz, ponieważ nas bardziej interesuje sprzedaż niż zysk netto, ten zysk netto wyłączę, żeby nie zaburzał nam tutaj obrazu sytuacji. Pokazywałem go tylko po to, żeby było widać, że oba podmioty, czyli i Palantir i Twitter na chwilę obecną przynajmniej nie są za bardzo zyskowne. Zobaczmy, jaka była dynamika przychodów ze sprzedaży. W przypadku Twittera tutaj mamy akurat 3 lata, więc w 3 lata wzrosło 46%. Natomiast w przypadku Palantira widzieliśmy, że w ciągu jednego roku ta sprzedaż urosła o 47%. W związku z czym, żeby mieć taki modelowy, żeby uznać, że Twitter jest bardziej modelowym przykładem dla Palantira, czyli żebyśmy mogli wyciągać jakieś wnioski, tak naprawdę powinniśmy się cofnąć do momentu debiutu Twittera na giełdzie i zobaczyć, jak wyglądała ta spółka w bardzo podobnym okresie jak Palantir, tak? Czyli na przykład rok po debiucie. Więc zróbmy to, cofnijmy się do roku 2013, kiedy Twitter debiutuje na giełdzie. Ustawmy sobie 1 październik i zróbmy mniej więcej końcówkę roku 2014, czyli jeden kwartał dłużej. Zobaczmy, co się dzieje. Mamy tutaj wskaźnik price to sales, czyli jaka jest cena, którą musimy zapłacić za $1 sprzedaży Twittera. No i widzimy, że spółka zadebiutowała na debiucie, jakby trzeba było zapłacić 39. Tutaj mamy te wartości pokazane między 39 a 40 parę dolarów za $1 sprzedaży w pierwszych kilku miesiącach. No i ta sprzedaż sobie dosyć mocno rośnie. Zobaczmy, jakie tutaj mamy dynamiki sprzedaży. Sprzedaż w ciągu pierwszego roku rośnie o 111%, czyli Palantir rośnie o 47%. Natomiast Twitter o ponad 100 i obecnie wskaźnik price to sales dla Palantira wynosi price to sales ratio wynosi $29, natomiast spółka debiutowała z tym wskaźnikiem price to sales na poziomie 9,10 w roku 2020, początek 2020 to był price to sales na poziomie 9,10, więc na debiucie spółka była tańsza, ale też widzimy, że dynamiki wzrostu są nieco niższe niż w przypadku Twittera. To, co z kolei obserwujemy w przypadku Twittera, to jest dosyć mocny spadek wskaźnika price to sales zaraz po debiucie, czyli w pierwszym roku po debiucie wskaźnik price to sales spadł o 62%. No, jeszcze jakbyśmy patrzyli na ten moment, kiedy tutaj był najwyższy w historii i wynosił 64, czyli inwestorzy byli skłonni płacić $64 za $1 sprzedaży Twittera, no i spadł do poziomu $15, czyli 4-krotnie, pomimo tego, że sprzedaż wzrosła tylko o 100%. No oczywiście to będzie nam mówiło, że spółka w tym czasie również straciła, jakby cena akcji straciła na wartości, czy ceny akcji spadły. No i widać, że cena akcji na debiucie wynosiła 40 parę dolarów, około $400, natomiast pod koniec 2014 roku cena akcji Twittera spada do 35. Czyli mamy tutaj interesującą sytuację. Z jednej strony Palantir, który rośnie 47% rok do roku i Twitter, mówimy na poziomie sprzedaży, i Twitter, który rośnie o ponad 100%, a z drugiej strony mamy do czynienia ze wskaźnikiem price to sales Twittera pod koniec pierwszego roku, rok z kawałkiem na giełdzie i Twitter ma ten wskaźnik price to sales na poziomie 15,5, natomiast Palantir na poziomie 29. Więc widać dużą różnicę, no ale oczywiście możemy powiedzieć tak, czy właściwie każdy zdroworozsądkowy inwestor powie, że to nie bieżącą sytuacją giełdową żyje rynek, tylko tam bieżącą sytuacją w firmie żyje rynek, tylko tymi możliwymi perspektywami wzrostu. Więc zobaczmy sobie, jakby wyglądał kolejny rok w przypadku, czy w wykonaniu Twittera, czyli zacznijmy sobie od grudnia 2014 roku.
Tak jest i przejdźmy do grudnia roku 2015. No i przede wszystkim interesuje nas wzrost sprzedaży i ten wzrost sprzedaży jest na poziomie 58%, czyli w 2014 roku Twitter zwiększył swoją sprzedaż o blisko 60%, dokładnie 58,5%. W tym czasie wskaźnik price to sales dalej spada, czyli mieliśmy 15 z kawałkiem, spadł o 35%, spadł o 55% i cena również spada, tak? Czyli cena spada, sprzedaż rośnie, cena spada i wartość wskaźnika price to sales oczywiście dalej spada, czyli spada z tych 15 z kawałkiem 15,4 na koniec 2014 do 6,9, a sprzedaż dosyć mocno rośnie, bo prawie o 60%. No i to jest dla nas jakiś punkt odniesienia, który możemy mieć, którym możemy się posługiwać w przypadku Palantira, szczególnie, że tak jak wspominałem, obecnie ten price to sales spółki jest na poziomie 30, czyli sporo wyższym niż Twitter rok po swoim debiucie, a dynamiki sprzedaży nie są takie wysokie, więc to jest pierwszy sygnał ostrzegawczy, który powiedzmy potencjalnie inwestorzy taką spółkę powinni rozważyć. Drugim sposobem, jaki możemy podejść do analizy spółki, to będzie analiza oparta trochę o zysk netto, a trochę o sprzedaż. Pewnie o zysku netto będziemy mówić więcej na kolejnych spotkaniach, natomiast obecnie chciałbym się skoncentrować na tych wskaźnikach marży, czyli właśnie wskaźnikach, które są pomiędzy sprzedażą, a pomiędzy zyskiem netto. I to jest podejście, które ja stosuję do analizy takich spółek właśnie wzrostowych, czy takich, które nie wykazują jeszcze zysku, ponieważ marża porównywalnych podmiotów przyłożona do danej spółki pokaże mi, ile ja bym się mógł spodziewać zysku po stronie tej spółki za określony czas, w określonym momencie historii. Czyli będę bazował na prognozach Palantira i będę starał się wybrać kilka podmiotów, których marże będą mi wskazywały, co potencjalnie mogę oczekiwać po stronie Palantira. Więc wybiorę inne podmioty technologiczne, które będę porównywał do Palantira. Na tym wykresie widać na górze marżę zysku netto, na dole marżę zysku operacyjnego. Wybrałem dwa podmioty, ale możemy sobie włączyć jeszcze powiedzmy kilka innych, których nie pokazywałem. Powiedzmy, co my tu jeszcze mamy. Niech będą 4, czyli Amazon, Facebook, Apple i Microsoft. Możemy tego Twittera naszego nieszczęsnego włączyć. No i widzimy, co tutaj się ciekawego dzieje. Jeżeli chodzi o marżę zysku operacyjnego, może ją zostawmy, bo nam trochę tu już zaciemnia obraz w tej chwili. Zostawimy sobie tylko i wyłącznie marżę zysku netto. No i widzimy, że te marże tych spółek technologicznych, które są już naprawdę w super pozycji, mają świetną markę, są w stanie tą markę na tej marce bardzo mocno kapitalizować. Mówimy tutaj o Apple'u, który sprzedaje swoje iPhony właściwie na całym świecie, a Mac i iPhony jest to największa spółka giełdowa publiczna w tej chwili. Także ich marża, czyli ten procent zysku, który trafia ze sprzedaży jako zysk netto, procent sprzedaży, który kończy jako zysk netto, to jest 25, czyli 25 centów z każdego dolara sprzedaży Apple jest w stanie zamienić na zysk netto. Pomimo tego, że obecnie już ta spółka nie ma już jakichś takich nadzwyczajnych wydatków związanych z rozwojem, ten jej rozwój dosyć mocno zwolnił, więc można powiedzieć, że jest w takim szczytowym etapie swojego rozwoju. Od teraz na pewno nie będzie się można spodziewać, że Apple będzie rósł choćby porównywalnie, czy ta szybkość rozwoju spółki chociażby trochę będzie porównywalna do jej historii. Widzimy, że Microsoft jest w stanie zamienić 36% swojej sprzedaży w zysk netto, Facebook 37%, Amazon zaledwie 4%, Twitter około 8,64%, tak, bo znowu spółka w tym roku zaczęła notować trochę zysku netto. W związku z czym do naszych dalszych rozważań wybrałem sobie dwa skrajne podmioty, czyli z jednej strony mamy ten Amazon z najniższym poziomem wskaźnika price to sales, wskaźnika marży operacyjnej, marży zysku netto, najniższym poziomem marży zysku netto i Facebooka z najwyższym poziomem tej marży. Więc będziemy sobie na tych dwóch spółkach starali się pokazać, co ewentualnie inwestorzy mogą oczekiwać po Palantirze. Więc 37%, zaokrąglę troszkę w górę, żeby się wygodnie liczyło, do 40% i 6,64%, czyli marża Amazona i zaokrąglę trochę w górę do 7%, żeby nam się to w miarę wygodnie liczyło. I teraz na czym będzie polegała ta zabawa z próbą wyceny spółki za kilka lat? Po pierwsze, bierzemy kapitalizację rynkową obecną
Palantira i prognozowane przychody ze sprzedaży na rok najbliższy, na kolejny rok fiskalny, czyli na rok 2021, czyli 2022, przepraszam, czyli ten przyszły rok, czyli mamy rok z kawałkiem, gdzie analitycy prognozują, że spółka powinna osiągnąć sprzedaż na poziomie 1,95 miliarda i mamy tutaj prognozę na kolejne 2 lata, czyli na 2023, czyli 2,5 miliarda. No i teraz na podstawie tej marży i na podstawie prognozowanej sprzedaży możemy obliczyć, jaki potencjalnie mogłaby ta spółka wygenerować zysk. Dla mnie jest to wskaźnik zyskowności jest takim bardziej naturalnym wskaźnikiem, dlatego wolę używać wskaźnika zyskowności niż wskaźnika sprzedaży, dlatego sobie na sam koniec jakby przekładam, tłumaczę sobie tą sprzedaż na możliwy do wygenerowania zysk. No i teraz wracając do naszej prezentacji, jeżeli chodzi o Palantira, mamy taką sytuację, że w scenariuszu optymistycznym mamy ten profit margin taki jak Facebook, czy nawet trochę wyższy, czyli 40%. No i prognozowane przychody to jest 2022 rok to jest 1,95 miliarda dolarów, 2023 to jest 2,5 miliarda, zysk netto w tym wypadku to jest 40% przychodów ze sprzedaży, czyli 780 milionów w 2022 i miliard dolarów w 2023, co dawałoby nam potencjalnie w tym optymistycznym scenariuszu wskaźnik P do E na poziomie 60 dolarów lub 46,9 w 2023 roku przy założeniu, że spółka będzie w stanie wygenerować marżę 40%. Wskaźnik na poziomie PE na poziomie 60 to już nie jest najgorzej. W przypadku spółki szybko rosnącej 2023 wskaźnik 46,9 też nie wydaje się być straszliwie wysoki, jak na spółkę mocno rosnącą. No powiedzmy 60 to jeszcze byłoby dosyć sporo, natomiast 46 to już jest tak w miarę ok. Zbliżamy się do poziomów ok jak dla spółki szybko rosnącej czy szybko rozwijającej się. Natomiast pamiętajmy o tym, że to był scenariusz optymistyczny. Zobaczmy ten scenariusz pesymistyczny, czyli scenariusz typu Amazon i tutaj mamy profit margin na poziomie 7%, czyli net profit, czyli zysk netto w 2022 roku to już jest tylko 137 milionów, a w 2023 to jest 175 milionów i to nam daje ten przyszły wskaźnik price to earnings na poziomie 342 dolarów lub 268 w 2023 roku, czyli innymi słowy, bazując na tych pesymistycznych, chociaż i tak optymistycznych w stosunku do Palantira, który chwilowo notuje straty, tak, ale i tak jakby optymistycznie zakładamy, że w 2022 i 2023 będzie w stanie notować jakieś zyski na poziomie 7% swojej sprzedaży. W 2023 roku musielibyśmy zapłacić, jakby nasza cena byłaby taka, że zapłaciliśmy 268 dolarów dzisiaj za zysk, za $1 zysku w 2023, albo dzisiaj zapłaciliśmy 342 dolary za $1 zysku w 2022 roku. Na Y-Chartsach nie mam prognoz dłuższych niż 2 lata, ale udało mi się znaleźć prognozy na 2030 rok, gdzie analitycy zakładają, że wartość przychodów ze sprzedaży Palantira wyniesie około 13 miliardów dolarów, więc znowu możemy spróbować zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądał potencjalny zysk netto w tych dwóch skrajnych scenariuszach, czyli 40% marży da nam 5,22 miliarda i 7% marży da nam 0,91, czyli 910 milionów dolarów. To by znaczyło, że w scenariuszu skrajnie optymistycznym w 2030 roku my zapłaciliśmy już dzisiaj około 9 dolarów za $1 zysku spółki z 2030 roku, natomiast w scenariuszu skrajnie pesymistycznym zapłacilibyśmy 51 dolarów, 51,5 dolara już dzisiaj za $1 zysku spółki w 2030 roku. Na tej podstawie można powiedzieć, że Palantir jest spółką drogą, nawet bardzo drogą. Wprawdzie scenariusz optymistyczny jest jeszcze w miarę rozsądny, natomiast scenariusz pesymistyczny jest zdecydowanie dla nas niekorzystny. Palantir jest dodatkowo dużo droższy niż Twitter w porównywalnym okresie, a jednocześnie jego dynamiki rozwoju są też niższe od tych, którymi charakteryzował się Twitter zaraz po debiucie. W związku z czym mam wrażenie, czy z mojej perspektywy, z mojej oceny określiłbym Palantir jako spółkę, w którą ja zdecydowanie nie chciałbym inwestować, jako spółkę, która jest bardzo droga i właśnie mogliśmy wykorzystać do tego porównania mogliśmy wykorzystać wskaźnik price to sales i marżę zysku netto, czyli wskaźniki w zasadzie oparte
na sprzedaży. Nawet gdybyśmy uznali, że ten wskaźnik, że ten scenariusz optymistyczny ma jakąś szansę realizacji, to jest to bardzo odległy scenariusz, bardzo odległy czas, kiedy ta spółka będzie wyceniona w miarę rozsądnie. I też pamiętajmy o tym, że nawet Facebook, który w zasadzie znowu jest maszynką do robienia pieniędzy, nie jest w stanie generować takich marż. Mieliśmy trochę wyższe marże niż Facebooka. Gdybyśmy to ścieli o połowę, to czekanie na, czyli marżę 20%, to czekanie na mniej więcej 18 PDE 18 na 2030 rok to jest bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy w stanie znaleźć inne spółki rosnące, szybko rosnące, które oferują nam nieco lepszą potencjalnie stopę zwrotu, czyli jakby szybciej mogą dojść do tego poziomu wskaźnika price to earnings w przyszłości. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego materiału i do usłyszenia następnym razem.